Witajcie wszyscy, HHO projekt. Dużo ludzi było zainteresowanych, więc kontynuuję. Aby bezpiecznie nam działał generator HHO, musimy zrobić sobie coś takiego, co się nazywa pochłaniacz ognia. Czyli coś, co będzie nam blokowało ogień, który po prostu wraca do generatora i może spowodować nam jakiś tam wyszczał i rozwalenie bublera bądź naszego generatora. W tym celu zakupiłem widzicie, kamienie napowietrzające akwarium. Uciąłem kawałek rurki. No i też zakupiłem zaworek zwrotny, metalowy zaworek zwrotny do samochodu. Koszt tych dwóch kamieni to jest około 4 funty. No i koszt tego to jest 2,5 funta. Wiadomo, kawałek rurki znajdziecie wszędzie. Dobrze by było dać rurkę z miedzi, ale no niestety nie znalazłem takiej. To jest tylko do eksperymentów, wiecie, to może na razie być. A więc co jeszcze będziemy potrzebowali? Będziemy potrzebowali takiego kleju. To jest specjalny klej hydrauliczny. No co, no to bierzemy się do roboty. Odwijamy klej. Bierzemy nożyczki. Tniemy kawałek kleju. Resztę odkładamy na bok. Teraz musimy go sobie trochę rozrobić, tak? Także rozrabiamy, tak aby była jedna spójna masa. To jest naprawdę bardzo dobry klej. On potrafi skleić praktycznie wszystko. Jak macie problemy z samochodem w trakcie jazdy, na przykład z chłodnicą, dobrze taki klej mieć zawsze przy sobie. Jest doskonałym takim przyjacielem do naprawy czegokolwiek. Ok, już mamy tam mniej więcej ten klej zmieszany. Teraz tak, zobaczcie. Zasada pracy będzie taka, że tutaj włożę jeden kamień, tutaj włożę drugi kamień, obkleję dookoła z tej strony, obkleję dookoła z tej strony. Wiadomo, kamień ma tysiące otworków, w których ogień po prostu zostanie zadławiony. No niektórzy ludzie używają też zmywaków. Widzicie coś takiego, pchają zmywaki do środka do rury, no i to też jakby nie było, zadławi ogień. Niektórzy ludzie używają piasek, wtedy tą rurkę kładą tak pionowo. Też będę jako pierwsze zabezpieczenie robił coś takiego, ale to w późniejszym czasie, gdy mój generator osiągnie naprawdę duże wartości. Bo na razie on nie ma aż takich dużych wartości. No co, jak już sobie przygotowaliśmy wszystko, no to zaczynamy obklejać. No nie wiem, jak mi to się uda, bo robię to pierwszy raz. I tak za bardzo nie wiem, jak się do tego zabrać. Może wezmę to, zroluję. I zacznę uciskać tutaj. Wiecie co? Pokażę wam jak skończę. Tak, telefon mam przed nosem i trochę mi jest ciężko mówić do was i robić. Ale może dam radę. No i sam się nie mogę doczekać do eksperymentu, czy to w ogóle nam zadziała, czy to zatrzyma ogień, który będzie szedł powrotnie do generatora, czy po prostu wystrzeli nam to w powietrze, uszkadzając na przykład mój i tak już chory mózg. No nic, na razie wyszło coś takiego. Wiecie co, zaraz się włączę, jak ja to skończę. Ok, a więc zrobiłem mój pierwszy w życiu flashback, tak zwany pochłaniacz ognia. On wygląda w ten sposób. Pokażę wam go, trochę poobracam. Także wykonanie, jak widzicie, jest normalnie zarąbiste, bym powiedział. Będę musiał kupić trochę cieńszy wężyk. Bardzo szybko ten klej schnie. Może tam w linku dam wam nazwę tego kleju. I no nie wiem, myślę, że to będzie działało. No, czekajcie do końca odcinka. Będziemy robić testy tego flashbacka. A wiecie, co jest najbardziej śmieszne? Że to jest bardzo droga rzecz. Jak ja widzę, ile one kosztują, wiecie, na eBayach, to normalnie jestem w szoku, no nie? Za coś takiego nawet po 100 funtów sobie wołają. Po 50, po 100 funtów. I lepiej, nie? No. Tylko wiecie, tak sobie myślę, że
jeżeli coś pójdzie nie tak, to jest taki mały granacik, nie? Kurczę, jak to się rozwali i mi po prostu wejdzie w główkę, no to mogę mieć niewesoło. No ale nic, zrobimy eksperymenty. Zaraz go jeszcze ładnie pomaluję. Opiszę, żeby to wyglądało, wiecie, po ludzku. Nie wiem, gdzie mam ten zaworek zwrotny zamontować. Czy za, czy przed. Ale myślę, że chyba za. Jak flashback nie zadziała, to zawsze zadziała zaworek zwrotny, no nie? Nie wiem, co ty myślicie. Po prostu robię to pierwszy raz. I trochę też się boję. Myślę, że eksperymenty przeprowadzę na dworzu. Hej, witam wszystkich. Sytuacja jest taka, że mojej dziewczyny nie ma w domu. Pojechała po synek gdzieś tam do Nottingham. Także dzisiaj mogę sobie zrobić eksperyment z moim generatorem HHO. Wszystko już przygotowałem. Mam nadzieję, że skończę i wy to zobaczycie, zanim ona przyjedzie. No bo może być niewesoło. Także tak, mam przygotowany już zasilacz, który 30V 20A daje. Także jest przygotowany generator HHO. Uszczelniłem go, ponieważ ostatnio stwierdziłem, że ma bardzo dużo przecieków. Wszystkie przecieki zostały już wyeliminowane takim specjalnym klejem. Powoli wam go tutaj pokażę. Objadę z góry w dół. Także widzicie, to jest generator sucha cela. Dla tych, którzy wcześniej nie oglądali, generator składa się z płyty. Pierwsza płyta jest to płyta ujemna, później są 4 płyty neutralne, po środku jest płyta dodatnia, 4 płyty neutralne i płyta ujemna. Na płytach ujemnych produkuje nam się wodór, a na płytach dodatnich produkuje nam się tlen. A wygląda to w ten sposób. Tutaj mamy bubler, który został oczywiście też uszczelniony, tak aby nie było żadnego problemu i przekazywał nam całe ciśnienie razem z gazem do palnika. Zrobiłem także flashback, to tak zwany pochłaniacz ognia. To już pokazywałem wcześniej, jak go zrobiłem, także sobie na pewno obejrzeliście. I zamontowałem także zaworek zwrotny metalowy, który jest wykorzystywany w samochodach. No także co, na pewno nie możecie się doczekać, aż podłączę go. No to podłączamy. Ok, zasilacz został już podłączony. Jak widzicie, dioda się świeci. Za zasilacz chciałbym podziękować jednemu z moich widzów, który przysłał mi go. Także jak widzicie, mój kanał już się robi coraz bardziej sławny. Także dziękuję Ci, Kamil, za ten zasilacz. Myślę, że da radę, ponieważ jest to zasilacz 30V 20A. To powinien nam zasilić bez problemów ten generator. No co, no to teraz podłączamy go, tak? Zaraz wam ustawię bardziej bliżej, że co byście lepiej zobaczyli. No nie, zasilacz mamy włączony, PWM mamy włączony na maksa, bezpiecznik. Generator został uruchomiony. Generator działa teraz, pobiera teraz tylko 5, niecałe 5 A, 4 A prądu i pracuje właśnie w ten sposób. Wypuścimy trochę gaz. Gaz już leci, nie wiem gdzie telefon ma mikrofon, żeby wam to jakoś udowodnić. No, wygląda to tak. Czyli przy 5 amperach, jak widzicie, generator pracuje w ten sposób. Bubler tam trochę bubluje. Tu mamy sodę, którą później dosypiemy, po to, aby zwiększyć sobie ilość amperów. Zobaczymy, czy przy 5 amperach generator nam odpali palnik. Powiem wam, zawsze się bałem trochę tego eksperymentu, no ale nic, do odważnych świat należy. Idę szukać zapalniczki i zaraz się włączę. Ok, założyłem hełm, założyłem okulary, nie mam zapalniczki, ale mam lutownicę na gaz, także działamy, odwracamy się. No to nic, jeszcze raz załączam ten generator. Może wam dam trochę oddalenia, bo jeden pan kiedyś powiedział mi, że no ja tam oszukuję, że wężyk biorę skądinąd i tak dalej. Dobra, odkręcę gaz. No, trochę się boję tego, ale... nie widzicie tego płomienia, ale wam powiem, że płomień jest, ale bardzo mały, widzicie? Bo generator teraz produkuje tylko nam 5 A. No nie wiem, jak wam to pokazać. Spalimy coś tutaj, o.
O kurwa, sorry za przekleństwo. No nic. Teraz jakby sprawdzić ten flashback, trochę się boję, ale to zaraz coś wymyślę. Czekajcie, zakręcimy pierw. O, strykło tylko, tak? No dobra. Zwiększymy mu moc, bo trochę za mało te 5 amper. Ok, aby zwiększyć mu moc, dosypię mu jakieś... Na razie dosypię mu 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Można użyć kreta. I zobaczymy, co się będzie działo po 1 łyżeczce. Wiadomo, to się musi trochę rozmieszać. No ale nic. Zaraz włączymy, zobaczymy. Ok, 1 łyżeczka sody podniosła nam prąd do 7 amper. No nic, dajemy dalej sodę. Mam jeszcze kreta, ale nie wiem, czy jak ja zmieszam kreta z sodą, czy nie będzie jakiejś reakcji. Także na razie dajemy tylko sodę. Ok, na ten moment mamy 9 amper. No nic, dosypuję jeszcze sodę, chociaż widzę, że soda odkłada się w generatorze, bo ona się jeszcze nie rozpuściła dobrze w wodzie. No ale zostawię generator odpalony i sobie poczekam. Temperatura, jeszcze jest zimny, jakieś 30 stopni. Także czekamy, dajemy dalej. Do 20 amper może dojdzie. Mniam. Generator lubi sodę oczyszczoną. Później zrobimy eksperymenty jeszcze z kretem, ale to później. Dobra, masz jeszcze łyżeczkę, jedz. Apetyt na sodę rośnie. Także prąd nam podskoczył do 10 amper. Z 5 podskoczyliśmy do 10 i produkcja gazu oczywiście też wzrosła. Nie mam czym sprawdzić, ale zaraz wam pokażę. Zmieszam porządnie. Dobra, poczekamy sobie jeszcze troszkę. Niech on się wymiesza i się włączy. Ok, dosypałem jeszcze 1 łyżeczkę. Zobaczcie, na ten moment mamy 12 amper. Już generator zaczyna nam wariować, ale jak widzimy, roztwór jest jeszcze nie nasycony. Nie, już może być nasycony, ponieważ odkłada się nam soda w generatorze. Poczekam, aż ta soda się trochę rozmiesza z wodą. No i sprawdzę jeszcze raz i spróbuję dosypać tak, żeby było 20 amper, bo interesuje mnie 20 amper poboru prądu. Ok, dodałem jeszcze 1 łyżeczkę. Już nam pobór prądu podchodzi pod 15 amper. Poczekamy jeszcze trochę, tak aby soda się rozrobiła w wodzie destylowanej i sprawdzimy jeszcze raz. Dodamy tak, aby było 20 amper. I wtedy będziemy mierzyli. Ok, w tym momencie mamy około 15 amper i mi się wydaje, że na tą objętość wody jest już roztwór nasycony, ponieważ widzę sodę krystaliczną w generatorze, że ona się nie rozpuściła, także nie będę dosypywał. Po prostu poczekam, aż roztwór dostanie trochę większej temperatury i może w większej temperaturze soda się trochę bardziej rozpuści. No, generatorek dostaje już temperaturki, ma około, ja wiem, może 45 stopni Celsjusza. No nie mam termometra, bym wam pokazał. Ale powiem wam, zadowolony jestem tą produkcją. Zobaczcie, jak zasuwa. Zaraz zamknę bubler i zobaczymy, jak to się nam przeniesie na gaz palny. No, tak wygląda na górze. Widzicie, tak wygląda na dole. Zasilacz cały czas działa, nie ma żadnych problemów. On powinien wytrzymać 20 amper, bo on ma taką moc wyjściową 20 amper. Dzięki, Kamil, za ten zasilacz. Jak macie jakieś fajne takie rzeczy, które wam nie są potrzebne, proszę do mnie pisać, ja wszystko przyjmę. Oczywiście możemy się dogadać, jeżeli będziecie mieli coś naprawdę fajnego, mogę zapłacić. No nic, jak widzimy, mamy teraz niecałe 15 amper. Jeszcze trochę niech sobie popracuję. Chyba do 20 amper nie dojdę, może innym roztworem. Spróbuję kreta z kretem. Ale to w następnym filmiku damy kreta i spróbujemy z kretem się pobawić. Ok, zamknąłem wszystko. Proszę zobaczyć na pracę bublera. Wszystko ładnie pracuje. Także przychodzi... Aż się boję, bo coś tam syczy. Co, przystępujemy do testów, nie? Co o tym myślicie? A jak? Ok, załączamy generator. Przy starcie, widzicie, w piku miał 50-20 amper i wytrzymała to
Po prostu zasilacz to wytrzymał. Ale powiem wam, mam stracha jak cholera, ja nie wiem. Zrobimy to, nie? Zobaczcie, co się teraz dzieje. Ja pierdzielę, jak to zasuwa. Wiecie co, ja się trochę boję tego. Nie no, jest, powiem wam, zabójczo szybko idzie. Jest duże nadciśnienie. I teraz ja mam strach, kurde, to zakręcić. Nic, zakręcamy, tak? Stryknie? Wywali czy nie? A, nic się nie stało. Dobra, odkręcamy. Ale idzie, ja pierdzielę. Powiem wam, no nie wiem, odkręciłem wszystko. Chciałbym przetestować ten flashback, ale trochę mam stracha, wiecie, bo w domu jestem. I tak się zastanawiam, czy zrobić to dla was, czy nie zrobić. Bym musiał wziąć i odpalić i zostawić do wygaszenia się generatora i zobaczyć, czy po prostu płomień wróci się do bublera. Myślę, że mi telewizora nie rozwali. W razie czego to może chyba tylko ten wężyk wyleci. No tak myślę. No nic, zrobimy to, co? Co o tym sądzicie? Mam stracha, ale zrobię to dla was. A co tam? Czyli tak. Dobra. Weźmiemy to w dół. Odpalimy palnik. Palnik jest odpalony. Dobra, ja wyłączam generator i spierdzielam do pokoju obok. Nara! No nie wiem, jestem z powrotem. Powiem wam, chyba się nic nie stało, nie? Chyba zadziałał. Wiecie co, te eksperymenty będę przeprowadzał na dworzu, bo naprawdę mam trochę stracha. Jak widzicie, on pracuje, dosyć dużo tego gazu produkuje. Zaraz próbuję załatwić jakąś butelkę i zmierzymy sobie, ile gazu produkuje. Sorry, że jestem takim tchórzem, no nie, ale wiecie, to, no, trzeba uważać. Nie? Ok, słuchajcie, obejrzałem ten filmik, nawet tak w zwolnionym tempie i zauważyłem, że było takie pstryknięcie dosyć duże. No i poczułem tutaj we flashbacku taką lekką temperaturkę, także flashback tam zadziałał. Płomień po prostu się zatrzymał we flashbacku. Na pewno byście chcieli, abym zrobił jeszcze raz taki eksperyment. No zrobię go dla was. Najwyżej pierdzielnie, a co tam, nie? Jak 3 razy będzie ok, to 3 razy... To znaczy, że będzie dobry. Moment i się włączy. Ok, uruchomiliśmy sobie generator. Odpalamy palnik. Kurde. Palnik został uruchomiony. Zaraz wam pokażę z bliska, jak to działa, nie? Może włączymy to światło, będzie lepiej. Aha. Aż świszczy jak silnik odrzutowy. Odkręcimy mocniej. Dobra, teraz odłożę palnik tutaj, żeby nie podpalił sobie stołu, bo będzie niewesoło. Wiecie, problem jest w tym, że jak wyłączamy generator, to ogień wraca nam się do generatora, bo się robi próżnia i jest wielkie boom, nie? No ale dlatego zrobiłem ten flashback, aby tego nie było. Dobra, wyłączam generator i oddalam się trochę i zobaczymy, co się będzie działo. Jak widzimy, jeszcze ciśnienie trzyma nam to. Jest ok. I ogień cofa się i oby się cofnął do samego generatora i wysadziłby się w próżni w generatorze, tam gdzie jest nazbierany gaz i zrobiłby wielkie boom, wielką eksplozję.
Dlatego poczekamy sobie, aż on się cofnie do tego flashbacka i zobaczymy, co się będzie działo. Powinno być pstryknięcie. O. I teraz wiemy dobrze, że możemy sobie bezpiecznie podejść. Nic się nie stało, także wszystko zadziałało. Dzięki. Eksperyment będę przeprowadzał pierwszy raz. Tu macie butelkę litrową po oleju kujawskim. Tam mamy stoper. Muszę włożyć i zalać butelkę wodą. Nie wiem, czy mi się to uda, dlatego tak robię to na żywca, będziecie wszystko widzieli. Ona musi być zalana wodą do pełna, aż sobie utonie. Widzicie, już sobie utonęła. Teraz byśmy musieli rozbujać reaktor. Momencik. Przesunę tak, żebyście widzieli. Dobra. Załączamy. Tu dam wam niżej. Kurczę, nie wiem, czy mi się uda to zrobić dwoma rękoma. Dobra, włożę wężyk do środka. Odwrócę butelkę. W ten sposób. Będziemy ją tylko asekurowali. Tak? Dobra. Załączam. Niech on się rozbuja. I idzie, start. Zobaczymy, w jakim czasie napełni nam litr. Mamy 9 sekund, 10. No widzę, że Mr. Patent chyba masz lepszy generator. Twój szybko napełnił. 30 sekund. Ok, około 45 sekund na litr. Także widzicie, nie potrzeba wcale dużego poboru prądu, aby mieć to. Dobra, wyłączę, bo mi tu zaraz... Także 45 sekund na litr. To tak myślę, że przy 20 amperach no powinienem osiągnąć to samo, co osiągnął kolega. No nie jest źle. Ale kurde, powiem wam, że potrzebuję ponad 2 litry na minutę. Wtedy będę miał pewność, że ten generator mi coś uruchomi. No nic, dziękuję za oglądanie mojego filmiku. No i zapraszam na następne filmy. One na pewno będą fajne, bo mam zamiar podłączyć do bublera blazę od piłki. Nazbierać sobie bardzo dużo gazu. Zamontować trójnik. I odpalić na tym już mój generator spalinowy. Także będzie ciekawe. Obserwujcie ten kanałek. Zapraszam wszystkich. No myślę, że pokazałem, co wiedziałem. Jeżeli ktoś ma jakieś tam uwagi i chciałby mi coś podpowiedzieć, to bardzo proszę. Podpowiedzcie, nie ma problemu. No, myślę, że jakbym podłączył akumulator, to generator by pobierał około 30 A i produkcja gazu by naprawdę była duża, ale wydaje mi się, że przy 15 amperkach ten litr na 45 sekund to nie jest wcale tak źle. No nic, dziękuję i zapraszam na moje następne filmy.